Strasznego mam dzisiaj leniwca, no bo jest niedziela, a w niedzielę to by trzeba pospać. Ja w ogóle się zadaję takie pytanie, kto to w ogóle w niedzielę o 7 rano ogląda? Że to jest w ogóle bez sensu, że to w niedzielę puszczamy o 7. W sensie uważam, że w ogóle wstawanie w niedzielę o 7, no ten może, no grzech to może nie, chociaż może grzech nawet. To jest w ogóle to nie. Więc, a ty czekaj, panda, no może daj mi ją tutaj. Niech sobie siedzi przy mnie. Widać? Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Oczywiście jest niedziela, więc jest panda. Cały tydzień czekała, żeby się z wami zobaczyć. Kochani, niedziela. Jak zawsze odcinek trochę bez sensu, bo najpierw będzie pół odcinka głupich podsumowań, a potem będzie jakaś taka mało śmieszna ciekawostka. Ale dzisiaj też będzie w ogóle naprawdę mało śmieszna ciekawostka, ale będzie fajna. Moi drodzy, podsumowanko. 3 tygodnie. 20 ponad odcinków. 3 tygodnie się już spotykamy. Adwent się już do końca zbliża. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy już oglądali, oglądają i będą oglądać. No troszkę tam ostatnio kiepścicie, jeśli chodzi o oglądalność. Tam no mogłoby być trochę więcej, więc bardzo zapraszam, żeby jednak może coś tam jeszcze obejrzeć. Jedna tylko rzecz. Pamiętacie, tydzień temu było mówione, że jak będzie 10 000 lajków i 100 000 subskrypcjów, to wtedy będziemy kontynuować jeszcze 5 minutek dalej. Otóż, no dobra, w lajkach to wygraliście, bo tam było chyba, no teraz może już jest więcej, ale było z 18 000 lajków. Oczywiście tylko w jednym odcinku. Następnego odcinka znowu było już tylko 2000. Ale okej, była umowa, że ma być 10 000, było. Ale no, moi kochani, do 100 subskrypcji to jeszcze troszkę brakuje, więc zobaczymy. Macie jeszcze tydzień. Serdecznie zapraszamy. Nasze marzenie z Pandzią jest takie, co by kontynuować, nie? Więc jakbyście tam jeszcze podciągnęli trochę, to byłoby super. Więc subskrybujcie kanał Langusty na Palmie. Moi drodzy, z tych takich dziwnych podsumowań chciałbym teraz jedno poważne podsumowanie. Oczywiście na Langustę nam przyszło dużo różnych maili, ale jest taka jedna grupa maili, która mnie szczególnie bardzo cieszy. I chciałbym przeczytać teraz jednego maila. Oczywiście zupełnie anonimowo, oczywiście wyczytuję tylko kilka zdań z tego maila. Mail był znacznie dłuższy, ale proszę posłuchajcie, od razu się zorientujecie, o co chodzi. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za to, że nagrywasz w bluzie. Gdyby nie to, to na 99% na pewno nie obejrzałabym tego kanału, a szczególnie w filmiku o sałacie. Dziękuję Ci za to, że masz te przedziwne wstępy, tylko dlatego, że było o sałacie, to obejrzałam. Gdyby nie sałata i gdyby nie bluza, nie szukałabym i nie oglądałabym. Dzięki temu w końcu zrozumiałam, że bez Boga to ja daleko nie zajdę. Zrozumiałam, czego w życiu mi brakowało i co dawało mi tą radość, która gdzieś kiedyś była, ale zaginęła. Dzięki, że jesteś w bluzie. Moi drodzy, to mi wystarczy. W sensie dokładnie taki był pomysł. Pomysł był taki, żeby ktoś, kto kiedyś zajrzy i zobaczy zakonnika, to sobie powie: o matko, w ogóle idź człowieku. Bardzo się cieszę, że nawet jeżeli tylko do jednej pani, do tej jednej dziewczyny cokolwiek trafiło, wystarczy. Można robić przez cały rok tą serię po to, żeby do jednej osoby doszło to, że bez Pana Boga to daleko nie zajdzie. To mi absolutnie wystarczy. Więc chciałbym bardzo serdecznie tą panią, znam jej imię, ale to zostawimy, pozdrowić tutaj i pozdrawiam wszystkich tych, którym te odcinki cokolwiek dały. Więc ten głupi wstęp, mówię, to nie było głupie, bo to naprawdę strasznie fajne i strasznie poważne. Jest właśnie po to dzisiaj w niedzielę. Czuję się usatysfakcjonowany, że miało to sens. Że, chociaż oczywiście nie kończymy, że właśnie po to było i dzięki temu się stało coś tak fajnego. Więc bardzo z Pandzią się cieszymy i bardzo pozdrawiamy. Moi drodzy, jeszcze ze wstępów jedna rzecz. Wiecie, że jakiś czas temu też był taki mały taka zagadko, coś tam i tam pisaliście komentarze. Chodziło w sensie o te kichnięcia, nie? Żeby wytłumaczyć duchowo, na czym polegają kichnięcia. Ten konkurs oczywiście będzie rozwiązany, tylko na razie jeszcze nie jest rozwiązany, bo jest tam 8 milionów komentarzy i to w ogóle jest super. W sensie bardzo dziękuję wszystkim, którzy napisali, tylko że ja po prostu nie miałem jeszcze w ogóle ani okazji, ani możliwości przeczytać
tych wszystkich komentarzy, więc jak tylko wszystkie komentarze doczytam, bo nie chciałbym żadnego pominąć, to wybiorę tam właśnie ze 2-3 takie, myślę, najbardziej ekstra, super w ogóle trafione i tak dalej i będą książki i będzie rozwiązanie, świąteczne prezenty. Moi drodzy, koniec głupich wstępów oczywiście, chociaż dzisiaj nie takich wcale głupich. Odcinek niedzielny. Jak wiecie, w niedzielę zawsze pojawia się gość specjalny. Oczywiście była już Pandzia, która już jest na stałe, zawsze jest na stałe, którą poznaliście. Był jej przyjaciel Osioł, który się pojawił jednego niedzielnego odcinka. Dzisiaj gość mega specjalny, mega wyjątkowy. Chciałem, żebyście poznali po prostu niezwykłego człowieka, któremu ja, ale też wy bardzo wiele zawdzięczacie, którego chcieliście od dawna poznać i dlatego dzisiaj się przygotował fantastycznie, żebyście mogli go poznać. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Marcin, mój kamerzysta bardzo przepraszam, jak zauważyliście, Marcin był trochę niegotowy. Myślę, że potrzebujemy jeszcze więcej czasu, żeby Marcina wam przedstawić, więc to był Marcin. W sensie przyjdzie jeszcze czas na Marcina, kiedy będziemy w trochę lepszej sytuacji. Na razie będę wam musiał wystarczyć ja i Panda. Ciekawostka, bo ciekawostka miała być o Marcinie, ale... Moi drodzy, Marcin pochodzi ze Śląska. Znaczy, no trudno powiedzieć, że tak Śląska, bo on jest na takich... Bielsko-Biała to nie Śląsk. Cicho, bo on jest na takich obrzeżach Śląska. To jest dla mnie w ogóle trochę obelga, bo ja jestem na przykład z Zagłębia, nie? A wiadomo, że Zagłębie i Śląsk to w ogóle halo. No ale jakoś go toleruję. W każdym razie dzisiaj chciałbym, żeby była bardzo króciutka ciekawostka, no właśnie o Śląsku. W sensie, może nie tyle o Śląsku, tylko o pewnej takiej rzeczywistości na Śląsku. Otóż przeczytałem w internetach, że na Śląsku są 3 określenia ludzi, którzy na Śląsku mieszkają. Otóż mówi się na mieszkańców Śląska albo pnioki, albo krzoki, albo ptoki. I uważam, że to jest w ogóle super. Na czym polega ta różnica? Kto to są pnioki? Otóż na Śląsku pnioki to nie są oczywiście ci, którzy są po prostu tępi jak pień, tylko pnioki to są najbardziej rdzenni mieszkańcy Śląska. To są po prostu ludzie, którzy tam mieszkają z dziada, pradziada, znają tradycję, znają język, znają kulturę. Po prostu to są zamieszkali mieszkańcy Śląska, czyli po prostu prawdziwe Ślązaki. To są pnioki. No, myślę, że ładny obraz, pień, po prostu zasadzony, którego bardzo trudno wyrwać, który bardzo trudno wyrwać z ziemi. Drugi rodzaj to są krzoki. Czyli chodzi o takich, którzy nie są na Śląsku z dziada, pradziada, tylko są od dłuższego czasu. Mieszkają, już tam się ożenili, założyli rodziny, mają tam dzieci, wychowali się. Często są tam w jakimś tam nawet jednym, drugim pokoleniu już na Śląsku, ale nie są jakby od zawsze na Śląsku. Ale są takimi krzakami, czyli już się zasadzili, mają gałęzie, są szanowani. Nie są co prawda pniokami, ale są krzoki. No i wreszcie są ptoki, czyli jak się da to domyślić, tylko tacy, którzy po prostu przylecieli, są na chwilę i wiadomo, że troszkę odlecą. Czyli tacy, którzy w ogóle nie czają Śląska, na przykład ludzie z Zagłębia, tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, dlaczego by to miało być coś fajnego, no tylko takie po prostu latające ptaki bez zakorzenienia. Dlaczego to jest fajne? Ja uważam, że to jest bardzo dobre określenie na chrześcijan. Uważam, że są właśnie takie 3 rodzaje chrześcijan. Że są chrześcijanie pnioki, są chrześcijanie krzoki i są chrześcijanie ptoki. Ptok to oczywiście taki chrześcijanin, który się teraz objawi na święta prawdopodobnie, czyli taki ptaszek, który przylatuje tam raz na jakiś czas do kościoła, Pana Boga tam zahaczy, ewentualnie czasem jak do czegoś Pan Bóg jest potrzebny, no to zahaczy. Są krzoki, czyli tacy oczywiście, którzy są w kościele dosyć często, ale też nie do końca się ze wszystkim zgadzają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i są pnioki, czyli zakorzenieni w Chrystusie ludzie, którzy przejęli Jego tradycje, Jego obyczaje, Jego sposoby myślenia, Jego język, wszystko. Jakby, którzy są po prostu wpuszczeni korzeniami bardzo głęboko w Pana Jezusa. Moi drodzy, dzisiaj jest niedziela. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zadali pytanie, czy jesteśmy pnioki, czy jesteśmy krzoki, czy jesteśmy ptoki. I oczywiście nie w takim sensie, że tutaj chcę powiedzieć, o, jak jesteś ptokiem, to w ogóle idź. Nie, broń Boże. Nie. Jak jesteś ptok, to się zrób krzok. W sensie, żebyś był trochę bardziej blisko. A jak już będziesz krzok, to się zrób pniok. Znaczy, chodziło o to, żebyśmy w końcu wszyscy doszli do zakorzenienia w Panu Jezusie. I oczywiście Pan Jezus nas wszystkich woła. Pan Jezus chce wszystkie ptoki, krzoki i pnioki. Marcin, nie śmiej się. Ale chodziłoby o to, żebyśmy, może na przykład właśnie od świąt, przestali być ptokami, a zaczęli być, no nie mogę, bo mi się tam śmieje cały czas. Żebyśmy naprawdę byli pniokami. Kochani, fragment na dzisiaj, żeby skończyć ten absurdalny niedzielny odcinek. Jest takie bardzo ładne zdanie w liście do Efezjan, 3 rozdział, 17 werset, gdzie tak mówi święty Paweł.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani byli. Dokładnie o to chodzi. Żebyśmy byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości i żeby On zamieszkał w naszych sercach. Kochani, to jest niedziela, czyli dzień, kiedy mamy się stać jak pnioki, żebyśmy byli rzeczywiście zanurzeni i zakorzenieni w Chrystusie. Bardzo Wam życzę, żebyśmy się od Ślązaków nauczyli bycia pniokami. Razem z Pandą serdecznie Was zapraszamy, żebyście byli na bieżąco z każdym odcinkiem o Pandzie. Zasubskrybujcie kanał Langusty na Palmie. Potrzebujemy 100 000, żeby dalej kontynuować serię. I tutaj potrzebujemy, żeby zajrzeć na Stacja 7. Fantastyczny portal. Bardzo Was zachęcam, żeby zobaczyć, co oni tam mają, a mają super rzeczy. Panda i Panda, w sensie Langusta, polecają.